Witaj, poszukiwaczu prawdy ukrytej w mrokach dziejów. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego historia ludzkości pełna jest nagłych, niewytłumaczalnych skoków cywilizacyjnych? Dlaczego prymitywne plemiona nagle zaczynały budować piramidy, znały astronomię i tworzyły skomplikowane kodeksy prawne? Nauka głównego nurtu mówi nam o powolnej ewolucji, ale archeologia i starożytne teksty krzyczą o czymś zupełnie innym. Krzyczą o ingerencji. Ziemia nigdy nie była odizolowaną wyspą w oceanie kosmosu. Byliśmy i jesteśmy obserwowani, odwiedzani, a czasem korygowani. Większość z nas słyszała o UFO jako o zjawisku współczesnym. Ale prawda jest taka, że latające spotki nie pojawiły się po raz pierwszy w Roswell. One były tu, gdy budowano piramidy w Gizie. Były tu, gdy płonęła Sodoma. Były tu, gdy zatonęła Atlantyda. Dziś, opierając się na niezwykłych przekazach od zaawansowanych cywilizacji oraz na dowodach zebranych przez Ericha von Denikena, zabiorę Cię w podróż przez wieki interwencji. Odkryjemy momenty, w których bogowie, oczywiście w cudzysłowie, zstępowali na ziemię nie po to, by nas zbawić, ale by nas uczyć, karać lub ratować przed nami samymi. Przygotuj się. To nie będzie lekcja historii, jakiej uczono Cię w szkole. To kronika kontaktu. Zacznijmy od faktu fundamentalnego, o którym już wielokrotnie mówiłem. Ziemia jest planetą pierwszej kategorii, szkołą podstawową dla dusz. Ale nawet szkoła potrzebuje nauczycieli i dyrekcji. Wielu z Was pyta, skoro oni są tak zaawansowani, dlaczego nie wylądują teraz i nie zrobią porządku? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ już to robili. I rzadko kończyło się to dobrze dla ludzi, którzy wpadali w kult cargo, zamiast się rozwijać. Jedną z najbardziej spektakularnych interwencji w historii naszej planety jest historia Mojżesza i wyjścia z Egiptu. Wszyscy znamy biblijną wersję. Plagi, rozstąpienie morza, słup ognia. Religia nazywa to cudami Boga Jahwe. Jednak prawda, choć dla nas trudna do przetrawienia, jest znacznie inna. To była zorganizowana operacja ratunkowa, przeprowadzona przez zaawansowaną cywilizację, mająca na celu wyprowadzenie narodu żydowskiego z niewoli. Dlaczego? Ponieważ Hebrajczycy byli potomkami kosmicznych kolonistów i musieli przetrwać, by z ich linii mógł narodzić się Jezus. Jak już wspominałem w poprzednich lekcjach, na przestrzeni wieków religie instytucjonalne pozmieniały relacje w świętych księgach, wprowadziły swoje pojęcia i interpretacje, aby móc kontrolować lud i trzymać go w ciemnocie. Spójrzmy na ten słup obłoku w dzień i słup ognia w nocy, który prowadził Izraelitów. Czy to nie brzmi jak opis statku kosmicznego, który w dzień jest metalicznym obiektem odbijającym słońce lub otoczonym kondensacją pary, czyli chmurą, a w nocy emituje potężne światło, czyli ogień? Statek ten nie tylko wskazywał drogę, on dostarczał pożywienie. Manna z nieba nie była cudem natury. Była syntetycznym pokarmem z obcych planet, zrzucanym głodującym ludziom. A rozstąpienie Morza Czerwonego? Relacje ujawniają, że statek kosmiczny użył pola siłowego, by rozdzielić wody. Dla ludzi z epoki brązu był to cud. Natomiast dla cywilizacji zdolnej do podróży międzygalaktycznych prosta manipulacja grawitacją i polem siłowym. Kolejny, mroczniejszy przykład interwencji to Sodoma i Gomora. Biblia mówi o deszczu siarki i ognia, o żonie Lota zamienionej w słup soli. Erich von Däniken we Wspomnieniach z przyszłości stawia tezę, że opis ten idealnie pasuje do wybuchu jądrowego. Zniszczenie miast, nagła śmierć, konieczność ucieczki w góry, by uniknąć promieniowania. Zakaz oglądania się, by nie zostać oślepionym przez błysk. To instrukcja obsługi w strefie zero.
Mieszkańcy Sodomy i Gomory byli potomkami ludzi, którzy zdegenerowali się genetycznie i moralnie. Byli eksperymentem, który wymknął się spod kontroli. Bogowie, w cudzysłowie, podjęli trudną decyzję o chirurgicznym cięciu. Zniszczyli miasta, by zatrzymać rozprzestrzenianie się zła i chorób. To była interwencja sanitarna, brutalna, ale konieczna z punktu widzenia ewolucji planety. Cofnijmy się jeszcze głębiej, do czasów, gdy na Ziemi istniała cywilizacja Mu i Atlantydy. Wiedza przekazana przez zaawansowane istoty mówi o tym, że te wielkie cywilizacje nie powstały same z siebie. Zostały założone przez przybyszów z Bakaratini i Aremu. To oni przynieśli religię Słońca, będącą w istocie nauką o kosmicznej energii, pismo, medycynę i technologię budowy piramid. Piramidy nie były grobowcami, były narzędziami. Były, jak sugeruje również Deniken, elementami globalnej sieci energetycznej lub komunikacyjnej, której zasady działania zapomnieliśmy. Interwencja polegała tu na zasianiu cywilizacji. Mówiłem o tym w poprzednich lekcjach. Nauczyciele z kosmosu żyli wśród ludzi jako królowie kapłani. Byli gigantami i to dosłownie, gdyż ludzie z innych planet często byli wyżsi ze względu na mniejsze ciążenie na ich rodzimych planetach. Rządzili mądrze, a gdy ludzkość osiągała pewien poziom rozwoju duchowego, wycofywali się, zostawiając stery w rękach Ziemian. Niestety, Ziemianie często doprowadzali te imperia do upadku poprzez wojny atomowe i kataklizmy, o czym świadczą chociażby zeszklone piaski na pustyni Gobi czy ruiny w Mohendżo-Daro, wciąż noszące ślady promieniowania. Ale interwencje to nie tylko wielkie wybuchy i masowe migracje. To także subtelne przekazywanie wiedzy. Deniken w swojej książce zwraca uwagę na mapy Piri Reisa. Mapy, które pokazują Ziemię taką, jaką widać z orbity. Ktoś musiał wejść na orbitę, zrobić zdjęcia lub pomiary i przekazać je ludziom na dole. To była interwencja edukacyjna. Ktoś dał nam ściągę z geografii, zanim sami potrafiliśmy narysować mapę. To samo dotyczy kalendarza Majów, wiedzy dogonów o Syriuszu czy sumeryjskich tabliczek opisujących układ słoneczny z wszystkimi planetami. To nie są przypadkowe odkrycia prymitywnych ludów. To są prezenty. Prezenty od starszych braci z gwiazd, którzy chcielibyśmy zrozumieli nasze miejsce w kosmosie. Warto też wspomnieć o Jezusie Chrystusie. To najważniejsza i najpiękniejsza interwencja w naszej historii. Jak już mówiłem w poprzednich lekcjach, Jezus nie był zwykłym człowiekiem, który doznał oświecenia. Był wysoko rozwiniętą istotą z Tiauby, wysłaną tutaj w konkretnym celu, aby pokazać, że śmierć nie istnieje i że miłość jest kluczem do wyjścia z koła reinkarnacji. Jego cuda nie były łamaniem praw fizyki, były wykorzystaniem praw wszechświata, o których my nie mamy pojęcia. Panowanie nad materią, lewitacja, uzdrawianie energią. Jego zmartwychwstanie było demonstracją potęgi ducha nad ciałem. To była misja ratunkowa dla ludzkich dusz, które utknęły w materializmie. O całym projekcie Jezusa, bo tak to trzeba nazwać, opowiem w kolejnych lekcjach. Dlaczego jednak te interwencje ustały? A może tylko zmieniły formę? Według przekazów Ziemia weszła w fazę, w której bezpośrednia ingerencja jest niewskazana. Człowiek musi teraz sam zdać egzamin. Kiedyś bogowie lądowali w ognistych rydwanach, jak u Ezechiela, bo ludzkość była jak dziecko, które trzeba prowadzić za rękę. Dziś jesteśmy nastolatkami. Mamy technologię, mamy atom, mamy internet. Gdyby teraz wylądowali masowo, wybuchłaby panika, upadłyby rządy i religie, a ludzie zamiast wziąć odpowiedzialność za swój los,
znowu padliby na kolana, prosząc o cudowny chleb. Dlatego współczesne interwencje są subtelne. Objawiają się jako inspiracje, sny naukowców czy nagłe olśnienia. Objawiają się jako obserwacje UFO nad bazami wojskowymi, gdzie dezaktywowane są głowice nuklearne, co jest udokumentowanym faktem. To sygnał: widzimy was. Nie możecie zniszczyć tej planety. Zaawansowane cywilizacje pełnią teraz rolę strażników, a nie opiekunek. Chronią nas przed zewnętrznym zagrożeniem i przed totalną autodestrukcją, ale pozwalają nam popełniać mniejsze błędy, abyśmy się na nich uczyli i wyciągnęli wnioski. Patrząc na te wszystkie ślady, od ruin Tiahuanaco po Biblię, widzimy jeden wzór. Nie jesteśmy sierotami. Ktoś czuwa. Ktoś koryguje kurs, gdy zbliżamy się do przepaści, ale ten ktoś szanuje naszą wolną wolę. Interwencje zdarzają się tylko w ostateczności lub w kluczowych momentach zwrotnych. Dzisiaj stoimy przed takim momentem: zniszczenie środowiska, zagrożenie wojną, upadek moralny. Czy doczekamy się kolejnej jawnej interwencji? Być może, ale nasi starsi bracia wolą, byśmy to my sami posprzątali swój dom. Oni zostawili nam instrukcje, zostawili nam wiedzę, zostawili nam ślady w kamieniu. Teraz nasza kolej, aby te ślady umiejętnie odczytać i użyć tej wiedzy mądrze. Nie czekaj na statek, który zabierze cię do raju. Raj buduje się tutaj, decyzjami, które podejmujesz każdego dnia. Oni patrzą i kibicują, ale to ty grasz w tę grę. Zastanów się. Gdybyś miał moc zaawansowanej cywilizacji, czy interweniowałbyś dzisiaj na Ziemi? Czy może pozwoliłbyś ludzkości uczyć się na błędach? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Jeśli chcesz dalej odkrywać prawdę o naszej kosmicznej historii, a także duchowym dziedzictwie, zasubskrybuj ten kanał i dołącz do naszej społeczności osób przebudzonych. Razem odkrywamy to, co dawno zostało już zapomniane.